No słuchajcie, dawno nie było żadnego materiału vlogowego, więc pomyślałem sobie, że to dobry moment, żeby nagrać coś dla Was. Jest godzina... Która to jest godzina? 3:06. Jestem na Modlinie i kieruję się dzisiaj w stronę, słuchajcie, Bolonii, a później do Rimini, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata w pizzy w różnych kategoriach. Jest pizza klasyczna, neapolitańska, kontemporania, no mnóstwo jest tego, także o tym pogadamy trochę później. Ale także odbywają się jedne z największych targów, jeśli chodzi o pizzę, słodycze i lody, czyli SIGEP. Tak więc zapraszam Was serdecznie do tego, mam nadzieję, ciekawego materiału. Got the gold in my possession, no doubt in my mind, no question. I hold the keys to my successes. Greatness lives inside of me. Cut me open, bleed royalty. I've never known defeat. That's for the weak. For the throne, you better show loyalty. Nothing can stand in my way. I'm on a whole new level. No dobra, słuchajcie, dwa ciekawe fakty. Pierwsza rzecz jest taka, że jest tutaj zimniej niż w Warszawie. Bo wylatywaliśmy, było chyba 7 stopni. Albo przynajmniej ma być dzisiaj 7 stopni w Warszawie, a tu będzie 5. No i życie płata ciekawe ścieżki, ponieważ całe życie jadłem spaghetti po bolońsku, takie ze słoika Łowicza, wiecie. Takie nawet słodkawe. Dobre, to było od dzieciaka, pamiętam. Nadal to lubię. No i teraz życie przywiodło mnie do Bolonii. Może zjem prawdziwe spaghetti po bolońsku. Słuchajcie, mała zmiana planów. Bo pomyśleliśmy sobie, że nie można być takim wygodnym człowiekiem, jeździć samochodem, nie? Oczywiście ja uważam, że pociąg to jest dobra alternatywa do tego, żeby trochę pozwiedzać. Tak, i pomyśleliśmy sobie, że jakieś pracowałem na kolei, jak nie wiecie. I ja chciałem zobaczyć, nigdy nie jechałem pociągiem we Włoszech, także pojedziemy pociągiem do Rimini. Dzień dobry. Uśmiechnijcie się. Zaczniemy od kawy. Buongiorno, un caffè per favore. Grazie. Zobaczcie, jakie fajne stoisko ma młyn Bon Giovanni. Historia tego młyna jest bardzo ciekawa. Tak jak z pizzą, sztuka mielenia zawsze była przekazywana z ojca na syna, ale ścieżka Bon Giovanni jest zupełnie inna. Pan Claudio Bon Giovanni, pracując w młynie Alba, tak zakochał się w świecie mąki, że postanowił spróbować swoich sił jako przedsiębiorca. I tak właśnie w 1977 roku powstał młyn Bon Giovanni, dzięki połączeniu kilku piemonckich młynów. Firma, która została stworzona tak naprawdę z wyboru, a nie z tradycji. W Polsce aktualnie dostępne są tylko duże 25-kilogramowe opakowania, ale mam nadzieję, że to zmieni się nawet w tym roku. Podczas targów SIGEP odbywają się Mistrzostwa Świata w pizzy o nazwie Pizza Senza Frontiere, czyli pizza bez granic. To był mój debiut na takiej imprezie. Startowałem w kategorii tradycyjnej pizzy neapolitańskiej. Generalnie jestem zadowolony z występu i jak na pierwszy raz naprawdę świetnie się bawiłem. W zawodach brał udział także mój serdeczny przyjaciel Przemek Szkudlarek, który startował w 3 kategoriach. Napoletana tradycyjna, napoletana nowoczesna i Mystery Box. Super ciekawa konkurencja, gdzie dostaniesz po prostu pudło ze składnikami i musisz coś z tego zrobić. Dzięki Przemek, że pomogłeś mi w tworzeniu kompozycji, która według mnie była świetna. Bardzo dobrze się bawiłem podczas tych wszystkich przygotowań, ale bez Ciebie byłoby naprawdę ciężko. Generalnie jest tak, że macie czas na przygotowanie się, jeśli chodzi tutaj o te mistrzostwa. To ja w Napoletanie miałem tak, że pozwolili mi przygotować, odpakować wszystkie pojemniki, wyczyścić sobie łopaty, przygotować piec, ustalić wszystkie takie rzeczy i w momencie, w którym wyjąłem kulkę, zacząłem wyciągać kulkę z pojemnika, ruszył stoper. 10 minut. Jeżeli przekroczycie 10 minut, no to są kary, odejmują Wam punkty za to, że jakby wypiekacie dłużej niż standardowo, niż wszyscy. Mi się udało w ciągu 7 minut wypiec, jeszcze sobie sweet focie walnąłem z piecem i z pizzą, także było śmiesznie. No i super. Dzisiaj oglądamy. Backstage, wszystko, pełna profeska. Ostrzałeczka do noża, cały saporcik.
Nie ma to tamto, słuchajcie. Vero, ho sentito che sono gli ultimi correnti per la gara della pizza più larga, quindi Właśnie montuję materiał i okazało się, że część nagrań niestety uległa uszkodzeniu. Brakuje mi nagrań z Marana Forni, Manna Forni, Esposito Forni czy Izzo Forni. W Izzo mieliśmy dłuższą rozmowę na temat nowego panelu do sterowania piecem, z funkcjami startu i wyłączania pieca o danej godzinie, jak i zaawansowane sterowanie poprzez Wi-Fi. No nic, jedziemy z tym co mamy, na szczęście zostało jeszcze tego nawet sporo. Tu macie stoisko młyna, bardzo znana mąka w Polsce. Mąki te nie należą do najtańszych, ale smak naprawdę oddaje. U nas oczywiście znane są tak naprawdę dwie mąki, to jest Petra 5063 i 5037, uwielbiana przez domowych pizzaiolo. Ale spójrzcie, ile rodzajów mąk ma ten młyn. Totalny kosmos. Tutaj są mąki, których nawet ja nie widziałem na oczy. 6363 czy nawet 7250, która jest mąką z linii cukierniczej, więc może dlatego nie rzuciła mi się wcześniej w oczy. Jak na każdym stoisku z mąką jest też część, w której wypiekają różne produkty. Tutaj widzę, że ziomek rozkręca napoletanę, nazwał ją dokładnie tonda napoletano oraz obok leży rozkręcony placek z mąki bezglutenowej. Mąka bezglutenowa w tym momencie pojawia się w ofercie prawie każdego młyna i mąka ta zdobywa coraz większą popularność wśród osób, które wypiekają pizzę. Fajnie jest postać przy takich ludziach i popatrzeć jak pracują. Każdy z nich ma inną technikę, pracuje inaczej, więc ja stojąc i patrząc mogę się ciągle uczyć czegoś nowego. Dobra, zobaczcie, jesteśmy przy stanowisku Saccar Forni. Jest tutaj Alfonso Saviello, niekwestionowany ekspert, jeśli chodzi o ciasto bezpośrednie i bardzo krótkie fermentacje. Jego ciasto to ciasto, które fermentuje, nie wiem, 3 do 6 godzin maksymalnie. Tutaj nam mówił, że to ciasto, z którego dzisiaj wypiekaliśmy, ono było kulkowane około 2 godzin temu. Mega przykład na to, że możecie zrobić fajną pizzę w nowoczesnym wydaniu w zaledwie 3, 4 czy może maksymalnie 6 godzin. Wypiekaliśmy tę pizzę na piecu elektrycznym od Saccara. Te piece są także dostępne w ofercie, jaką mamy. Jest nawet jedna wersja Baby, której używamy w przestrzeni szkoleniowej. Ona jest na jedną pizzę i wykorzystujemy je na przykład przy profesjonalnych warsztatach z Pizza Dog. Honestly, you just wanna be that type of dude to really pull it out and really make the moves. And you're walking in when you make the moves. Goddamn, you don't wanna listen to the sad face. Ay, you just wanna get attraction. Ay, you just gotta be the person that is really about to give it all. It's all about the habits. You don't wanna be the panda. Ay, I don't wanna be average. Ay, I just wanna persevere. I just wanna go and do it, man. I gotta make it happen. Ay. Super, że udało się chłopakom z Gluten Gangu pobawić się trochę jego ciastem i powypiekać pizzę. Oni nie pracują na co dzień na wysokim nawodnieniu, raczej bardziej na tradycyjnym cieście, choć nie na co dzień. Teraz wrócili i wiem, że obaj atakują już w dużo wyższe hydro niż tradycyjna pizza neapolitańska, więc super, że taki wyjazd pozwolił im trochę otworzyć się i zacząć rozwijać w kierunku wyższych nawodnień. No way.
There's just no fucking way. No way, sure. There's just no way. It's not possible. Pojawiliśmy się też na ceremonii wręczenia pucharów, nagród za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii. No i muszę przyznać, że strasznie szybko się to rozkręciło, bo po chwili jako druga albo trzecia kategoria pojawiła się kategoria Napoletana Contemporanea, czyli nowoczesna pizza neapolitańska i zobaczcie, co się stało. Secondo classificato, napoletana contemporanea, è arrivato Tomasz Polski! Tomek, wielkie gratulacje za zajęcie 2. miejsca. A później było już z górki 3. miejsce w Teli i 3. miejsce w napoletanie tradycyjnej trafiło do Polaków. Mega gratulacje dla wszystkich startujących, ale oczywiście dla Was, dla osób, które zdobyły puchary. Szapoba. Tradycyjne, napoletana tradycjonalna. Tak, czerwony. Per la napoletana tradizionale, quella pizza senza Luca Di Benedetto! Dobra, ostatni dzień w Rimini. Wracamy do Bolonii. Chłopaki jeszcze skoczą sobie zjeść pizzę u Sorbillo, jedną taką dość znaną ostatnimi czasy. Targi były mega intensywne. Cieszę się, że tu przyjechałem, że mogłem zobaczyć tylu znanych ludzi, chwilę z nimi pogadać i tak dalej. Zobaczyć też trochę takich nowinek technologicznych i różnych rozwiązań związanych z pizzą, ale też i nie tylko z całą gastronomią. Warto naprawdę tutaj przyjechać, jeśli interesujecie się takimi rzeczami. To myślę, że mega warto, ale musicie też pamiętać, jest mega dużo ludzi, mega dużo korków. Co? No, męczące są to targi. 5 dni ciężkiej walki było tutaj, żeby się dostawać z jednej do drugiej części, więc myślę sobie, że to też musicie wziąć pod uwagę przyjeżdżając tutaj.